Trzeba teraz uważać na tych, co? Już tak się jeździ, zobacz jak ja jadę, jak ostatnia pizda. Kilka tygodni temu pokazaliśmy Wam Mercedesa AMG CLA 45S Shooting Brake. O, tu możecie sobie kliknąć i obejrzeć ten materiał. I skrytykowaliście ten samochód głównie za to, że wyciąga ponad 400 koni mechanicznych z 2 kartonów mleka, czyli z 2-litrowego silnika. No więc dzisiaj dla odmiany mamy słabsze auto, ale pod maską ma coś znacznie bardziej interesującego. Dwójka. Konkretnie BMW M240i. I tym razem zaczynamy z grubej rury, czyli zaglądamy pod maskę. Nieprzypadkowo stoi też tutaj moja Supra, ponieważ to jest dokładnie ten sam motor, czyli słynne B58 BMW. 6 cylindrów ustawione w rzędzie. I to jest niesamowite, bo to jest jedyne auto w tej klasie już w tym momencie, które ma 6-cylindrowy silnik. A w markach popularnych jak Volkswagen, Ford, to już w ogóle o tych 6 cylindrach możecie zapomnieć. Mało tego, słuchajcie, przecież dwójka BMW serii 2 zawsze opierało się na jedynkach, ewentualnie na dwójce Active Tourer. A teraz współczesna jedynka, dwójka Gran Coupe oraz dwójka Active Tourer mają już wyłącznie 4-cylindrowe silniki, umieszczone w dodatku poprzecznie i napęd na przednią oś. A tutaj mamy X-Drive'a i to takiego z preferencją tyłu. W dodatku w tańszych wersjach, bo występuje też ten samochód w wersji 220i, 220d, 230i, mamy tam napęd na tylną oś. Więc dwie rzeczy naprawdę są wyjątkowe jak na współczesne czasy. Ta 6-cylindrówka i ten napęd. Tu w tym wydaniu mamy dokładnie tyle mocy, co w BMW 440i, które już też testowaliśmy i możecie sobie kliknąć, jak wypadł tamten samochód w teście, czyli 374 konie mechaniczne i 500 Nm. A gdybyście z tych 374 koni mechanicznych chcieli zrobić coś więcej, nie wiem, 450 czy 500, to możecie bez najmniejszego problemu, bo przykład Supry pokazuje, że ten silnik idealnie znosi wszelkie modyfikacje. I od razu przechodzimy do pytania, które zadaliście, czyli jak ten silnik brzmi. Najpierw go trochę rozgrzejemy, ale się bardzo szybko rozgrzewa. I jak się będzie rozgrzewał, to ja będę Wam opowiadał o tym, co tutaj się zmieniło względem poprzedniej dwójki. Przede wszystkim samochód bardzo urósł, bo mamy o 5 cm większy rozstaw osi. Mamy o 10 cm dłuższe nadwozie, o 6 cm szersze i jednocześnie jest o 2 czy tam 3 cm niższe. Stylistycznie też dużo się zmieniło, ponieważ pojawił się zupełnie nowy kształt reflektorów, który budzi kontrowersje. Pojawiły się również tutaj w nerkach ruchome klapki, które otwierają się bądź zamykają zależnie od tego, czy silnik potrzebuje więcej chłodzenia, czy powinien na przykład szybciej się rozgrzać, tak jak w tym momencie. Oczywiście mamy sporo sportowych akcentów, takich jak tutaj ten splitterek, akurat fajnie, że nie jest plastikowy, tylko gumowy, dzięki czemu spełnia swoją funkcję, ale jednocześnie podjeżdżając pod krawężnik, który jest wyżej, go nie uszkodzicie. Wiecie, ile kosztują te złote felgi 19-calowe? Bardzo ładne. Są za darmo! W BMW złote felgi za darmo. Zobaczcie te lustereczka, jak ładnie wyprofilowane w kształcie M. Niesamowite jest to, że ten samochód ma bardzo mało takich dziwnych, powyginanych elementów. Zobaczcie, jak dużą płaszczyznę mają tutaj drzwi i mają tylko jedno przetłoczenie w zasadzie. Tutaj na górze. Tutaj pozostają, jeszcze tutaj takie mniejsze. Bardzo ładnie wkomponowany czarny próg, który, nie wiem, może też spełnia jakąś funkcję aerodynamiczną. Wszystko to jest dosyć gładkie, nawet zobaczcie, jak wkomponowano ładnie klameczkę. I ona akurat jest użyteczna, bo nic się tu nie wysuwa, jest zlicowana z drzwiami, czyli nie stawia oporu powietrzu. Super to wygląda, bardzo ładnie. Najbardziej kontrowersyjna część, tył i te lampy trójwymiarowe. No wygląda to trochę tak, jakby to zaprojektował ślepy, a wykonał paralityk. Nie pytam Was o zdanie. Lotka tutaj na bagażniku sprawia, że przy wyższych prędkościach tył unosi się o 50% mniej niż w poprzedniku, czyli też działa, spełnia swoją funkcję. Swojej funkcji nie spełnia dyfuzor, bo to jest tylko i wyłącznie zaślepka jakaś zderzaka, kompletnie nic nie robi, ma to wyglądać i tyle. I na przykład tutaj dół w ogóle nie jest wypłaszczony. Widać wszystko, widać cały układ wydechowy, widać wahacze i widać nawet sperę. Rury wydechowe, to jest nakładka, prawdziwa rura znajduje się tam w środku, natomiast na szczęście są dwie rury i nie są poprowadzone w dół, tak jak w niektórych Audi S bywa, natomiast faktycznie ładnie są wyprowadzone. I tłumik jest szeroki, dwie rury tutaj. To teraz zrobimy sobie przegazówkę, bo się rozgrzał. Uwaga, tryb comfort. Nie ma ref limitera, to już coś.
Tryb Sport Standard. O, aż Urus się poderwał. I tryb Sport Plus. To teraz pozwólcie, że pokażę Wam, jak ten silnik i ten układ wydechowy mogą brzmieć w momencie, kiedy troszkę przy nich pokombinujecie. Naprawdę niewielkim kosztem. Bo to, co usłyszycie, to wydatek jakiś 1500 zł. Już jest rozgrzana, bo jeździłem wcześniej. To nie jest żart i jak to osiągnęliśmy, możecie sobie tutaj kliknąć i przeczytać, natomiast musicie sobie zdawać sprawę, że wtedy owszem tracicie gwarancję na ten samochód, ale bez problemu i inwestując niewielkie środki gwarantuję Wam 450-500 koni i dokładnie takie brzmienie. O Jezus Maria, Boże, co ty, nigdzie nie jedziemy. Ostatnio Urus wszedł silnym, zobaczymy, czy dzisiaj zmieści się razem ze mną. Uwaga, no razem wchodzimy, nie? Wchodzę, Urus, no na Boga. Chodź tu, chodź do Pańka, chodź. No i jesteśmy tak w środeczku, no. Już, dobra. 391 litrów, nie, 390, dokładnie. I wcale nie jest większy niż w poprzedniku, ale naprawdę jest dosyć wysoki, ma spory otwór załadunkowy. Nawet przyniosę walizkę i zobaczymy, jak to wygląda. Tak wejdzie, tak nie wejdzie, tak wejdzie. Tak, o. Drugiej takiej już tu nie włożycie, chyba że tak. Zostanie tyle miejsca. No więc taki jest, no, taki se. Duży ma ten otwór załadunkowy, ale tam jest dosyć krótki, więc lepiej układać go z takich mniejszych walizek i wtedy może 2-3 rzeczywiście tutaj wejdą obok siebie. Siatki zabezpieczające są. Fajnie, że nie ma zawiasów takich wnikających, które jeszcze by ograniczyły przestrzeń bagażnika. Zobaczcie, jaki fajny, sprytny patencik na to, żeby trzymać trójkąt. I ja to lubię. Bardzo ładnie wykończony bagażnik. Tu. Tylko tutaj od spodu jest blacha koła. I jak ładnie się zamyka. Środek typowy dla BMW. I z jednej strony mamy tutaj naprawdę przyjemne, fajne materiały. To ma rewelacyjną strukturę. Bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie, taka krateczka, nie wiadomo co. Jest przyjemne w dotyku i nie jest to fortepiano, pianissimo, w związku z czym się nie rysuje, nie widać tutaj kurzu, odcisków palców. I to jest bardzo fajne. Tu mamy to dosyć miękkie. Przyjemną, mięsistą, grubą kierownicę, M-ki oczywiście. To jest dosyć miłe w dotyku. Ta skóra też jest jak cię mogę, ale z drugiej strony zobaczcie, jakie to jest plastikowe. Nie jest to miękkie, nie jest to twarde, ale wygląda to naprawdę średnio. To też jest taki jakiś kurna Sky i w ogóle nie przystaje do klasy premium. No to, że jest plastikowe, to rozumiem, ale tutaj jest naprawdę w cholerę plastiku. To niby ładnie wygląda, jak patrzycie na to, ale jakość jest katastrofalna. Zobaczcie, jak rusza się ekran tutaj. I to nie jest jakiś wielki nacisk na to. Mogę nim poruszać normalnie palcami. To niby jest miękkie, bo widać, że się ugina pod palcem, ale posłuchajcie. Widać już tutaj niestety oszczędności. Poprzednia dwójka była zrobiona lepiej, z takich bardziej premium materiałów. Były bardziej miękkie, bardziej przyjemne w dotyku. Tu oczywiście efekt takiego zamykania drzwi, to jest kwestia tego, że nie mamy tutaj ramek w szybach. Na szczęście przeszycie tą niebieską nicią jest prawdziwe. To jest bardzo fajne, ponieważ to w momencie, kiedy jest ciemno, to wyobraźcie sobie, że świeci takim czerwono-niebiesko-niebieskim światłem. Więc pod względem stylistyki jest fajnie i takich pomysłowych rozwiązań rzeczywiście. Co macie? Macie tutaj jeszcze jedno gniazdo standardowe USB, macie ładowarkę indukcyjną tutaj w środku. Tutaj dodatkowo jest jedno gniazdo USB-C, gdybyście mieli już nowszy telefon. Miejsca tutaj na nogi mam naprawdę sporo. Fotel jest maksymalnie obniżony. Mogę sobie regulować podparcie pod uda. Te fotele sportowe dodatkowo kosztują bardzo sensownie i rozsądne 4000 zł, więc to jest naprawdę good price, my friend. Jak sobie wyreguluję tak fotel pode mnie, to przez szklany dach, zobaczcie, walę tutaj głową w rand, pod sufitki. Więc jeżeli bierzecie, jesteście wysocy, to brać proszę bez szklanego dachu, tego miejsca będzie trochę więcej. A tak to mam w suprze przy takim położeniu więcej miejsca. Ciekaw teraz jestem w takim razie, czy ja się sam za sobą tutaj z tyłu zamieszczę. Ładnie się elektrycznie odsuwa do przodu. Bo w końcu jak kupujecie takie auto, to po to, żeby z tyłu posadzić przynajmniej jednego dzieciora, albo najlepiej dwóch,
To nie jest 5-osobowy samochód, bo tutaj macie półeczkę, nie ma jednego pasa dodatkowego. Nad głową miejsca dla takiego chłoptasia jak ja, tylko uciętego gdzieś w połowie. Oj. No powiem tak, nawet nastolatek taki wyrośnięty tutaj nie wsiądzie, raczej jest to miejsce dla dzieci, ale też dzieci takich, które już nie siedzą w fotelikach, bo jak siedzą w fotelikach, to są wtedy przecież oparcie mają dodatkowo, fotelika dochodzi i kopią nóżkami w to. A fotel jest tutaj taki mięsisty, solidny i gruby. Więc dla takich dzieci, nie wiem, ze 12 lat może. Za to klimatyzacja jest 4-strefowa, proszę bardzo, 3-strefowa, przepraszam, bo tu jest jedna strefa z tyłu i są też 2 gniazda USB-C. Czyli tak jakby BMW naprawdę planowało, że tym samochodem będą jeździły 4 osoby. Fajne zagłówki, bardzo, ponieważ zobaczcie, w ten sposób jak są położone, to nie ograniczają w ogóle widoczności przez tylną szybę, albo niewiele, a jak tu sobie naciśniecie i go rozłożycie, to jest pełnowymiarowy zagłówek. I wiecie co? Wydaje się mnie, że ta kanapa będzie składana. Patrzcie, jest rękaw na narty. I to będzie składana w proporcjach, kochani, co nietypowe, 40, 20, 40. Aż idę, zobaczę tam, czy są... A to ci dobre! Czyli powiem Wam, jak na coupé, które ma tam 4,5 metra długości z małym haczykiem, jest segmentem C, to i tak nie wygląda to źle. Mamy tutaj tak, w serii już w M240i adaptacyjne zawieszenie, które reaguje na zmiany tutaj, czyli zależnie od tego, czy jedziecie w komforcie, w sporcie, czy w sporcie plus. Dopłaty natomiast wymaga progresywny układ kierowniczy. W standardzie jest też skrzynia Steptronic, czyli dokładnie to samo połączenie z silnikiem B58, który jest u mnie w Suprze, co oznacza, że macie 8 biegów i dużą wytrzymałość na moment obrotowy, bo przyjmuje nawet do 700-800, a niektórzy twierdzą, że i do 1000 Nm. W ustawieniu komfortowym, zobaczcie, ten samochód, teraz czuć było, ale bardziej felgę. Przejeżdżam przez progi zwalniające i naprawdę nie jest przesadnie twardo. Zresztą jak jadę po tej nierównej drodze, to czuć, jak to zawieszenie ładnie się ugina. Nie jest męczące, może bardziej dla silnego, który siedzi z tyłu i wali pewnie głową już w podsufitkę, bo trochę podskakuje, ale z perspektywy kierowcy i pasażera naprawdę on jest idealnie zestrojony do codziennej jazdy, tak żeby Was nie męczyć. Zobaczcie. Teraz tam poczułem z tyłu, tylko dobiło, ale podobno któryś amortyzator jest uszkodzony. Takie info dostałem od BMW, więc kazali nie przywiązywać wagi do tego, że coś tam stuka. Ale teraz płynnie przejeżdża, nie trzeba się tutaj bać. I jeszcze jedna standardowa rzecz, oczywiście ten napęd X-Drive. Nie kupicie tego samochodu z napędem tylko na tylną oś, tak jak poprzedniej M2, natomiast ten X-Drive tutaj BMW mówi wprost, to jest taki X-Drive, który jest z preferencją tyłu. Czyli podejrzewam, że w ustawieniu takim standardowym to jest 40% na przodzie, 60% na tyle. Auto rzekomo jest bardzo dobrze wyważone, ponieważ tam macie 50% masy, tam macie 50% masy. Wszystko przez ten ładnie, wzdłużnie umieszczony 6-cylindrowy silnik, który wręcz wchodzi tutaj trochę w kabinę. Przez to, że tam macie napęd na tą tylną oś, tam macie szperę i tam jest akumulator i tam jest bak z paliwem. Ja siedzę gdzieś po środku tego, więc rzeczywiście może to być 50/50. I pytanie, czy faktycznie przy takim układzie ten samochód zagwarantuje Wam trochę frajdy. Nie ma tutaj takiego ustawienia jak Drift Mode, jak na przykład jest w BMW M5 CS. Testowaliśmy takie. Możecie tutaj sobie kliknąć, zobaczyć, jak zasuwało bokami po torze Silesia-Ring. Niesamowite jest to, że samochód w wydaniu M240i jest mocniejszy niż poprzednie M2. Tam mieliśmy 370 koni, tutaj są ich 374. No wiadomo, że jak wejdzie M2, a ma być, no to będzie mocniejsza niż ten. Natomiast poprzednie M2 Competition oczywiście było mocniejsze od tego. Natomiast niesamowite są osiągi. Ten samochód jest szybszy niż poprzednie M2 w sprincie do setki, ponieważ robi setkę w 4,3 sekundy. I jest w tym tylko o 1/10 sekundy wolniejszy niż BMW M3 z manualną skrzynią biegów. Wow! Skoro już go porównujemy do M3, czy w ogóle do serii 3, to wyobraźcie sobie, że M240i jest dłuższe o 6 cm od E46, trójki w coupé, i tylko 2 cm krótsze od tego BMW serii 3 coupé, które było oznaczane jako E92. Natomiast od nowej czwórki
Coupe jest krótszy aż o 25 cm, ale bardzo ładnie naprawdę się prowadzi. No to zawsze BMW słynęło z tego, że każdy skręt kierownicą czuć było na tej przedniej osi i dokładnie tak jest tutaj. Tu nie ma żadnego opóźnienia, ale jednocześnie ten układ kierowniczy też nie stawia jakiegoś dużego oporu. Powiedziałbym raczej, że przynajmniej w takim ustawieniu Eco, czy tam Comfort, pracuje bardzo lekko. A jak zmienię go w Sport, no to już wyczuwalnie stawia opór i ta zmiana nawet wyczuwalna na kierownicy jest naprawdę duża. BMW nie zdecydowało się na zastosowanie tutaj jakiegokolwiek mild hybryda, w związku z czym nie wyłącza się silnik, nie ma tutaj dodatkowej baterii, nie ma silniczka elektrycznego. To po pierwsze oszczędza masę, a po drugie sprawia, że nie ma tego typowego laga, na przykład jak w usportowionych wersjach Audi czy Mercedesów. Tutaj kładziecie nogę na pedale gazu i w Eco jedynie czuć, że on wchodzi w tryb żeglowany, a więc jak kładziecie nogę na pedale gazu, to rzeczywiście następuje taka przerwa w dostawie mocy. Zobaczcie, teraz sobie pojedziemy. Zdejmuję nogę z pedału gazu, kładę od razu, uwaga, raz, dwa, no takie 2,5-3 sekundy mijają, zanim samochód zacznie jechać. Ale tylko kiedy wejdziecie w komfort, to już nic takiego nie ma miejsca. On od razu, zdejmujecie nogę z pedału gazu, on od razu jedzie. Natomiast śliczne jest to brzmienie tej 6-cylindróweczki. To jest zupełnie inny dźwięk, to co oferują wszystkie te 4-cylindrowe auta. Tam słyszycie te głośniczki, te udawane wydechy, że tam są tylko takie nieudolne próby wyciągnięcia z tego jakiegokolwiek dźwięku przypominającego dźwięk sportowy. Tutaj, tam z przodu, przynajmniej w takim komfortowym ustawieniu, słyszycie, że to pracuje 6 cylindrów w rzędzie. Natomiast jak wejdziecie sobie w tryb sport, to jest, wiecie jak? Gorzej. Jest tam tak jakby jakiś głośniczek wtedy wzmacniający ten dźwięk, który teoretycznie powinien sprawiać, że będzie on bardziej sportowy, ale wcale nie jest. Natomiast słychać delikatnie strzały z wydechu, taki lekki, delikatniutki popcorn. No i samo auto naprawdę super się zbiera. Dobra, droga troszkę gorszej jakości i dopiero wtedy czujecie, że prowadzicie BMW. Ależ ten krótki rozstaw osi tutaj, ten świetnie działający układ kierowniczy, to jak ten samochód się łamie w każdym zakręcie, jak on pięknie się składa, to jest auto do takiej jazdy właśnie. Kurna, przejechałem tak 200-300 metrów i jestem już podjarany. Jest nieprawdopodobnie dobrze zestrojone tutaj zawieszenie. Coś niesamowitego. Jak ono na nierównej drodze potrafi wybierać nierówności. Świetnie jest zrobiona sztywność nadwozia. W ogóle nie czujecie, żeby tutaj uciekała którakolwiek oś, żeby tu się coś gięło, żeby samochód pracował. Jest po prostu sztywno i na górze, i na dole. Wow! I ten układ kierowniczy, który idealnie pozwala Wam czuć, co dzieje się z przednimi kołami. Wow! A teraz ciekaw jestem w takim razie, jak wejść... O Jezu! O matko, jaka jest nieprawdopodobna różnica w tym aktywnym zawieszeniu. Jezus! Kurde, tu się wszystko zmieniło, jak wrzuciłem sport. Tak jakby betonem nagle mu zalano te amortyzatory. Ja pitole! I nawet jak już jedziecie takimi zakrętami, przy takich prędkościach, to już czujecie, że auto jest świetnie wyważone, to jest po pierwsze, a po drugie, że ma tylno-napędową charakterystykę. No niebywale się składa w tych zakrętach. Wow! Wow! Ale dobrze jeździ. Natomiast wrócę jeszcze do tych wszystkich plastików, o których Wam opowiadałem na początku, czyli takich niedoskonałości w wykonaniu. Zobaczcie, nawet te kawałki tutaj, one się ruszają, co kiedyś było w BMW nie do pomyślenia. A wiecie dlaczego to może występować tu? Bo ten samochód jest montowany już nie w Bawarii, tylko jest zrobiony w Meksyku. Serio. No i jak widać, Meksykanie to zrobili. Wpadła mafia narkotykowa, rozdała wszystkim za darmo, oni potem zaczęli skręcać auto, i tak wyszło. Dobra, pytaliście o tą charakterystykę tylno-napędową i jedno z pytań brzmiało, czy potrafi wykręcić bączka. No dobra, no spróbujemy. No dobra, to zobaczajmy, czy tu wjadę bokiem. No, zdecydowanie nadsterowna. Zobaczcie, to jest kurna... I sobie wyobraźcie, że to jest 4-napędowe auto.
Zrobię to dzisiaj drugi raz. Nie trzeba, rozumiecie, kombinować z jakimiś drift modami, że tu odłączę przednią oś, ale ona i tak będzie trochę tam czuwała i zrobimy pstryczek, elektryczek i trzeba będzie przytrzymać tutaj dwie łopatki i zrobić to, tamto, siamto. Tylko można zrobić, kurna, tylko wyłączyć kontrolę trakcji i jeździć jak tylnonapędowym BMW. Zobaczcie. Mogą wam naprawdę wciskać te drift mody, kombinować, że ty zrób tak, tu wciśnij, tu przytrzymaj. Nie chuj, jak macie BMW z tak skonfigurowanym X-Drive'em, załatwia sprawę. Niepotrzebny jest wam naprawdę napęd na tylne koła. Chyba że chcecie, no już dobra, tak driftować, że będziecie jeździli jak ja Suprą bokami po Silesia Ringu. Ale w tym wypadku po co wam to? Po co? To jest świetny... Nie, jeszcze nie będę uprzedzał faktów, bo zadaliście takie pytanie. Jedno. Bardzo dobre zresztą. W takich konkurencjach właśnie ten samochód będzie lepszy niż M440i, które testowaliśmy. Po pierwsze ma ciut lepsze osiągi, bo jest lżejszy o 50 kg. Po drugie ma krótszy rozstaw osi, więc przyjemniej skręca, jest bardziej responsywny, sztywniejszy. Sprawia po prostu takie wrażenie naprawdę mega sprawnego, mega fajnego hot hatcha. A najważniejsze jest to, że jest od M440 i tańszy. I to o 70 tysięcy złotych. 70 tysięcy złotych. W ogóle generalnie jest bardzo niedrogi jak na taki samochód, bo wyjściowo kosztuje 249 tysięcy złotych i ma tanie dodatki. Te złote felgi są z Afriko. Sportowe fotele kosztują 4 koła. Jak chcecie, żeby miały elektryczną regulację, dopłacacie jeszcze tam 3 czy 4 koła. Head-up kosztuje 4000 złotych. Dostęp bezkluczykowy 2000 złotych. Multimedia, takie mega rozbudowane ze wszystkim, co tu macie, 5000 złotych. Więc nie są to już tak wygórowane ceny, jakich bym się spodziewał. Nawet ten fioletowy lakier kosztuje 3300 zł. Nie 33 tysiące, 3300 zł. I nawet w tym bakłażanie zaczyna mi się podobać. Zresetuj ten moment i zobaczymy, jakie to będzie spalanie przy tych 115-120 km na godzinę. Jedno już mogę powiedzieć, pomimo bezramkowych szyb, jest bardzo cicho. Jedyny hałas, jaki dobiega tak naprawdę, to jest ten od opon. I albo to jest kwestia samej opony, albo nawierzchni, albo nie wiem czego jeszcze. Bo tutaj jest cichuteńko. Nawet jak przejeżdżam koło tirów, to ledwo co je słyszę. Zobaczcie teraz średnie spalanie. Z tych 100, tam między 118 a 125 jechałem. 7 litrów. I z doświadczenia wiem, że nie musimy dalej jechać i tego sprawdzać, ponieważ tyle palą te silniki B58. W Suprze, jak jadę sobie 140-150 autostradami, to mam średnie takie licznikowe, to średnie spalanie tam wynosi 8,5 litra i podobnie będzie tutaj. Owszem, jak kupicie to auto i pierwsze dni, które z nim spędzicie, to musicie liczyć powyżej 15 litrów, no bo wiadomo, będziecie sobie jeździli zero-jedynkowo, gaz, hamulec, sprawdzali osiągi, bawili się, patrzyli jak on sobie skręca, jak reaguje na dodanie gazu, jak przyspiesza i będziecie naprawdę, zobaczcie, ależ on ma dobre zawieszenie, I tu nawet, słuchajcie, wchodzę i czuję tą nadsterowność przyjemną, tą charakterystykę, gdzie przerzucam mu balans z prawej na lewą i czuję, że mu zaczyna lekko uciekać dupka, ale w taki sposób, że to jest całkowicie kontrolowalne. No żałuję, że go nie wzięliśmy na tor. A wracając do tego zużycia paliwa, powyżej 15 litrów jak będziecie pałowali, a jak potem ochłoniecie i zaczniecie jeździć im normalnie, to w takim cyklu mieszanym, że tu trochę miasta, tutaj trochę autostrady, tu drogi szybkiego ruchu, bez przekraczania zbędnego prędkości zamkniecie się w 10 litrach, licząc razem z rozgrzaniem zimą tego silnika i całą resztą. W 10, naprawdę, bez najmniejszego problemu. Dobra, to teraz sprawdzamy mu, czy rzeczywiście 4,3 zrobi do setki. Tyle, ile fabryka twierdzi. Przy czym mamy zimową oponę, o, takie warunki na drodze. Jest ujemna temperatura, więc może nas tylko ocalić ten X-Drive. Sport. Na pewno. Kontrolę trakcji. No tak zrobimy. Optymalna trakcja przy ograniczonej stabilizacji toru jazdy. Tylko jedno mogę zrobić. I to już trzeci raz dzisiaj. 4,2 sekundy. W takich warunkach. Z silnym na pokładzie. Z prawie pełnym zbiornikiem paliwa, bo 3/4 mamy. A ja nie ważę 70 kg.
I silny też nie. W sumie dodatkowego obciążenia jest tutaj dobre 200. To teraz całkowicie wyłączymy kontrolę trakcji i zobaczymy, czy on ma procedurę startu. Nie. I już gorzej, 4,7. A, bo to BMK, ona się zgrzewa, zapomniałem. Once again. Ale to pierwsze odepchnięcie jest niesamowite. 4,6. Dobra, test zdany za pierwszym razem, ale za drugim, za trzecim już by nie zdał. Padło pytanie od jednego z Was, czy w tym aucie czuć nadal gen BMW. I to jest niesamowite, że mega go czuć. O ile faktycznie jeździliśmy tym M440i i już jest takie ugładzone, o ile te wszystkie piątki, siódemki, one tracą ten taki typowy charakter BMW, czyli samochodów sportowych do jazdy na co dzień, tak tutaj w M240i nadal ten gen czuć. Ten samochód świetnie skręca, czuć, że jest zrobiony z myślą o kierowcy, że tutaj wszystko Was otacza, nawet ta konsola jakby nawiązywała do starych BM-ek, jest lekko przechylona w Waszą stronę. Przyjemnie się go prowadzi, on budzi banana na twarzy. Po prostu jedziecie i się cieszycie, że prowadzicie to auto. Jest tak fajne i dźwięk tego silnika, i ta spontaniczność, jak on zaczyna przyspieszać, i ta agresywność tego tyłu, i to, że on momentami potrafi być nieprzewidywalny, i to, że musicie się skupić na prowadzeniu go bardziej sportowo. Wszystko to świetnie pokazuje, że BMW nadal umie w sportowe auta. I to pytanie, odpowiedź na to pytanie, które już chciałem mi udzielić kilka minut temu w materiale. To pytanie brzmiało, czy to jest dobry daily car? No więc nie, to nie jest dobry daily car. To jest zajebisty daily car.